Dzień dobry. Dziś odcinek taki trochę z nawiązaniem do pogody i wcale nie chodzi o wiatr, bo jak odcinek z Jastrzębią pokazał, to przy silnym wietrze są samoloty, które potrafią latać, dają sobie radę z tym silnym wiatrem. Natomiast robi się coraz chłodniej. I pytanie, czy trzeba przygotować samolot na zimę, czy coś trzeba zabezpieczyć, można zabezpieczyć, jak to zabezpieczyć? Tak, temat może troszeczkę powierzchownie, bo z partyzanta prawie, ale też chciałbym poruszyć, bo jakieś tam doświadczenia z tych lat tutaj modelarstwa w terenie, latanie tymi samolotami, to jakieś już też mam i chciałem się podzielić swoimi uwagami. I tak, co my tam mamy takiego, co byśmy musieli zabezpieczyć? Silnik. Wydaje się tak, że tutaj odsłonięty jest. Powiem więcej, momencik, bo w tym silniku to jeszcze mogę zdjąć tą część, tak, i może tak go rozłożyć. No ale powiem tak, silnik, no nie, w zasadzie nie. Jeżeli wszystko jest dobrze, jeżeli ten silnik nie uległ jakiemuś tam uszkodzeniu, to tutaj wszystko jest zaizolowane. No oczywiście można powiedzieć, że tutaj w tym miejscu, jak dostanie się woda, to co? To może, czy do zwarcia? No zwarcia nie. I nie wiem, czy ile by tej wody, chyba musiałaby być słona, żeby to nastąpiło, natomiast no jakaś tutaj, może to nam zaśniedzieć, jakaś korozja może się wdać, ale jeżeli chodzi o użytkowanie, to raczej nie ma zagrożeń. Dobra, czyli silnik mamy sprawę załatwioną, wiemy, że w zasadzie nie trzeba zabezpieczać. Gorzej jak zawsze jest z czym? Z elektroniką. I co? I tutaj regulator. I teraz tak, normalnie regulator, no nie ma tutaj tego, co tutaj jest czarne, tak, jest zabezpieczony jakąś termokurczką. Natomiast ten regulator jest już przygotowany właśnie nawet do zamoczenia w wodzie, bo ta termokurczka została zalana z jednej i z drugiej strony, w tym wypadku takim klejem chińskim. On służy do klejenia telefonów komórkowych, natomiast okazało się, że świetnie zdaje egzamin do zabezpieczenia przed wilgocią. I powiem, że miałem już sytuację, w której samolot nieplanowanie wylądował mi w wodzie i takie zabezpieczenie regulatora uratowało regulator, uratowało samolot, uratowane zostało wszystko. Ale do tego tematu jeszcze wrócimy, tych wodno-samolotów moich. Wpadł do wody, po prostu nie doszacowałem lądowania i co się okazało? No okazało się, że wylądowałem w rzece, cały samolot zanurzył się pod wodę, wszystko było mokre. Wszystko było, ale przeżyło. Kolejną rzeczą, co tutaj byśmy mogli uwzględnić podczas zabezpieczania, no to na pewno odbiorniki. W zasadzie, jeżeli chodzi o takie sytuacje, w których mogłoby dojść do zamoczenia tego odbiornika, to używam tych tańszych, żeby te straty były mniejsze. I tutaj takie 3 odbiorniczki, które są zabezpieczone. Tutaj nie jest czarna, tylko czerwona ta powłoka, bo to jest Plastidip. Bardzo fajny środek, ale drogi i no zazwyczaj sprzedawany w dużych opakowaniach, takich jednolitrowych, a do tego potrzebny jest specjalny rozpuszczalnik, więc dość drogo to wychodzi. Prawdopodobnie, jeszcze tego nie sprawdzałem, ale tym klejem uda nam się zrobić to samo, osiągnąć ten sam efekt. No i u mnie takie odbiorniczki są oznaczone jako hydro i z niebieską naklejką. Ja wtedy wiem, że ten odbiornik jest przygotowany do tego, żeby użyć go w takich samolotach czy w takich modelach, które mogą ulec zamoczeniu. W zasadzie tu też trzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Jak się zaczyna robić chłodno, to różnica temperatur podczas wyciągania modelu, przenoszeniu z samochodu do domu, z domu, wyciąganie z samochodu, to może doprowadzić do jeszcze niebezpiecznej rzeczy. Nie musi ten odbiornik zostać zalany, bo po prostu skropli się para wodna na tym odbiorniku, pojawi się wilgoć i będzie po sprzęcie. Szkoda, jeżeli ktoś używa drogich odbiorników, to tym bardziej szkoda, więc warto ten odbiornik zabezpieczyć w aplikacjach, które będą używane w niskich temperaturach, czy będą poddane działaniu różnych temperatur. Ale wiecie co? Najważniejsza rzecz, jak zaczyna się robić zimno i te temperatury spadają poniżej zera, to serwa. Ja to się przekonałem o tym
nie wiem, czy pierwszej zimy, czy jednej z pierwszych zimy, jak latałem samolotami zdalnie sterowanymi, jak samolot mi wystartował i nie reagował na próby zmiany kierunku. Dobrze, że udało mi się wtedy wylądować. Wiecie, co się stało? Zamarł smar w serwach. Wydaje się, że taka banalna sprawa tutaj, że serwo powinno sobie poradzić. No nie poradziły sobie te serwa. Ja tu przygotowałem taki przegląd serw, które na tą chwilę używam. I tu 2 zdania na temat tych serw. Jak już w jednym z odcinków powiedziałem, nie ma co oszczędzać. Jak się oszczędza, to zazwyczaj się traci. I tutaj pierwsze serwo, które w sumie krótko jest przeze mnie używane, ale tak, to jest jedno z chyba z droższych serw, jakie mam, bo zdaje się, że sztuka około 100 zł kosztowała. Tutaj w tym serwie to nawet ta obudowa jest aluminiowa, całe jest metalowe i bardzo gładko chodzi. Po podłączeniu tutaj w samolocie, w Karasiu było użyte. Bardzo gładko chodzi, ma fajnie to pracuje. Nie wiem, jak ono będzie się zimą sprawdzało, natomiast liczę na to, że bez problemu, bo to też dość mocne, zdaje się tam 2 czy 2,5 kg. Tutaj mamy stare serwo, nie wiem, jakim cudem się ono uchowało, Tower Pro. To były bardzo fajne serwa, ale to, co trzeba powiedzieć, nie były podatne, były właśnie podatne na zmianę temperatur i przy niskich temperaturach one się zatrzymywały. Kolejne serwo, moje ulubione, ale już wycofane ze sprzedaży, te Hobby Kingi. Ja to już chyba gdzieś wspominałem, te Hobby Kingi, one po pierwsze tak, tutaj nie ma żadnego luzu. Zobaczcie, tutaj nic. Działając to praktycznie nawet nie drgnie ten orczyk. I one ponoć miały jakieś z dodatkami węglowymi, tutaj te zębatki, te czarne zębatki były z jakimś dodatkiem węglowym i one naprawdę bardzo gładko chodzi i one nie zamarzały, a w każdym razie nie tak łatwo. Tu Emax, kolejne serwo. Zawiodłem się na nich, bo nie wszystkie z tych, które zakupiłem, prawidłowo działały. Były też wadliwe, no ale to tak, przy tych chińskich serwach to w ogóle zakupach w Chinach to różnie to bywa. No tu najnowszy nabytek i jeszcze nie testowany, ale bardzo podobny, jeżeli chodzi o wykonanie do Tower Pro. Podejrzewam, że to jest jakaś kontynuacja. No zobaczymy, w najbliższym czasie będziemy testować. I pozornie 2 takie same serwa MG90S z metalowymi zębatkami, ale one nie są takie same. Pozornie tak, to jest starsze i tutaj praktycznie nie ma też luzu, praktycznie żadnego. Natomiast to tutaj oczywiście połasiłem się, cena była dobra, jeszcze pamiętam, ale bardzo niska, ale to nie jest to samo serwo. Przede wszystkim jak popatrzymy, jakbyście kiedyś mieli do czynienia z tymi serwami, to tak, tu duże otwory na orczyku, a tutaj takie malutkie. Nie pasują zamiennie orczyki, czyli to nie jest to samo serwo, tylko inny orczyk. Tu już luz jest na samym orczyku, natomiast nawet jakby skręcić, zresztą tak jak ruszam, to ja widzę, nie wiem, czy to będzie na filmie widoczne, ta zębateczka w środku również ma lekki luz. Nie wiem, czy mieliście już takie sytuacje, natomiast mi już się przytrafiło, że suma luzów orczyka, serwa, cięgła na orczyku to spowodowała takie problemy z samolotem, że nie byłem w stanie nad nim zapanować i cudem się sprowadzało taki samolot na ziemię. Także jak ktoś powie, a tutaj malutki luzik, ok, to trzeba sprawdzić luz, całkowity luz układu. No i został nam jeszcze jeden element, została nam bateria, akumulator. Tutaj akurat 2200, zresztą przed chwilą był używany, też pod ręką i powiem tak, nie wiem jaka jest żywotność waszych akumulatorów, natomiast za bardzo tutaj akumulatora to ja nie zabezpieczam, bo wiem, że z tymi akumulatorami to jest różnie. Ostatnio nawet zdarzyło mi się kupić akumulator nowy, który przyjechał do mnie i w zasadzie był już nie do użycia. Natomiast zdarza się, że te akumulatory naprawdę wytrzymują dużo. Akurat dzisiaj jestem na tym moim pierwszym lotnisku. Zresztą tutaj też historię z tym lotniskiem, myślę, że kiedyś jeszcze do tej historii wrócimy. I chyba w pierwszym roku tutaj jak latałem i
chyba to było przy Fancabie, to jeden taki akumulator zgubiłem. Nosiłem w tylnej kieszeni, śnieg był taki powyżej kostek i wypadł mi z tej kieszeni. Nie mogłem go znaleźć. Wiosną, gdzieś po 4 miesiącach, znajomy, który tutaj chodzi z psem, znalazł akumulator. To nie jest ten akumulator, tamtego już nie ma. Znalazł ten akumulator i mi go oddał. I wiecie co? Jeszcze całkiem długo ten akumulator służył. Więc to nie jest tak, że te wszystkie akumulatory to są równe i to czasami, to był taki no-name'owiec, jak sobie przypominam, i one też potrafią zaskoczyć. To by było tyle na ten odcinek. Jeżeli macie jakieś swoje spostrzeżenia, pytania, proszę piszcie w komentarzach, w miarę możliwości odpiszę, odpowiem, a jak trzeba, to i temat zostanie rozszerzony. Dzięki, cześć!